Dzień dobry, witam Was, kochani. Jajo przestrzenne na podstawce, a może być też zawieszone na stojaku w ten sposób albo w odwrotny sposób. I też pięknie się prezentuje. Można też, jak na stojaku, to też u góry kwiatki, to są pierwiostki, albo z tej strony, albo ozdobić można tu z boku. Będzie filmik z tych pierwiostków. Z góry chcę podziękować za subskrypcje, lajki i komentarze. Bardzo mi pomagają w tworzeniu nowych wzorów i pokazywania w filmikach. Usztywniane jest na balonie. No jest duże. W obwodzie ma 32 cm, natomiast wysokie 16. Robótkę pokazuję na sucho, dlatego żeby pokazać dokładnie ten wzór. Każdy ma swoje metody usztywniania. Ja usztywniam w cukrze i łudze i do ilości, jaka się zmieści tutaj tej ługi, wsypuję 3 łyżeczki cukru. Jak rozmięknie, to wtedy wkładam robótkę, odkładam trochę na bok, mocno nie wyciskam i wtedy dopiero wkładam do środka balon i pompuję powietrze. Robótka jest dobrze usztywniona, proszę bardzo, słychać. No i jest śnieżno-białe to jajo. I się z nim nic tutaj nie dzieje. Podstawka ma wysokość prawie 3,5 cm. Średnica tutaj u góry jest 7, a z tej strony 11. Później, jak będę pokazywała, jak się wykonuje tą podstawkę, to pokażę, jak ją usztywniam. Robótkę zaczynam od dołu. Tu są pętelki z 20 oczek łańcuszka i 10 rzędów tego wzoru. Natomiast tych łuków jest 9. Pierwsze 7 łuków jest obrobione półsłupkami, a ostatnie 2, jak tu widać, to są same oczka łańcuszka. Wzór tego jaja jest moim pomysłem autorskim i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Robótkę tego jaja wykonuję z kordonka muza 10, szydełkiem 1,25. Jajo jest delikatne. Chętnych do zrobienia takiego jaja zapraszam do wspólnego dziergania, a zaczynam od 10 oczek łańcuszka, zamykam oczkiem ścisłym, a w tym kółeczku jest 14 tych pętelek z 20 oczek łańcuszka. 10 oczek łańcuszka zrobione. Wchodzę w pierwsze oczko i zamykam oczkiem ścisłym. 14 pętelek z 20 oczek łańcuszka, cały czas wchodząc w to kółeczko. Ale najpierw zrobimy 13, dlatego że 14 będzie wyrobiony słupkami. 20 oczek łańcuszka i cały czas wchodzimy do kółeczka. Mam tu już zrobione 20 oczek łańcuszka. Wchodzę
w to kółeczko i półsłupek. I też 20 oczek łańcuszka, cały czas wchodząc w kółeczko. 13. 14 wyrobimy na końcu. Ja już mam zrobione 13 tych pętelek i pętelka 14. 9 oczek łańcuszka. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nitkę nawijamy 5 razy na szydełku. 3, 4, 5. Wchodzimy też w kółeczko i przerabiamy te nawijane nitki. I jest pętelka 14. Są jednakowej długości. Pierwszy rząd tego motywu to są to 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki w jednej pętelce. Następnie są 2 oczka łańcuszka i 2 półsłupki w następnej pętelce przydzielone 2 oczkami łańcuszka i też 2 oczka łańcuszka i robimy tak dalej. Cały czas tutaj są 2 oczka łańcuszka po jednej i po drugiej stronie. Rząd pierwszy, 3 oczka łańcuszka jako słupek. Słupek, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki w tej samej pętelce. Dwa oczka łańcuszka. Wchodzimy do następnej pętelki, uważając, żeby nie była przekręcona. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka i półsłupek w tej samej pętelce. I 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Słupek w następnej pętelce i drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i następne 2 słupki też w tej samej pętelce. 2 oczka łańcuszka do następnej pętelki, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i tak dziergamy ten pierwszy rząd, że raz mają być tu półsłupki, a raz słupki co drugiej pętelce. Zamykam ten rząd pierwszy, wkuwając się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego oczkiem ścisłym i w następny oczko słupka, oczko ścisłe. Wchodzę do łuku, oczko ścisłe. Rząd drugi jest taki sam jak rząd pierwszy. Też 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i drugi słupek w tej poprzeczce, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki też w tej samej poprzeczce. 2 oczka łańcuszka. Wchodzimy w poprzeczkę tych półsłupków, półsłupek, 2 oczka łańcuszka. Wracamy do tej małej poprzeczki i też półsłupek, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki po jednej stronie, przedzielone oczkami
łańcuszka 2 i 2 następne słupki w tej samej poprzeczce. Tak wykonujemy ten drugi rząd. Zamykam rząd drugi. Mam tu 2 oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie oczko. Oczko ścisłe. Wchodzę do następnego. Oczko ścisłe. Ja robię na początku 3 oczka łańcuszka, zawsze ten słupek łańcuszkowy, dlatego że później potem tak się tu marszczy, gdyby było z 4. Tak lepiej wygląda, mi się wydaje. Rząd trzeci, 4, 5 są takie same. One mają 3 słupki po jednej stronie, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki po drugiej stronie. 2 tu w środku, w tej poprzeczce i też 2 po przeciwnej stronie. I zawsze tutaj w tym oczku przy pętelce dodajemy słupek. Rząd trzeci. 3 oczka łańcuszka jako słupek. W poprzeczce 2 słupki. I 2 oczka łańcuszka i 2 słupki w tej samej poprzeczce. I jeszcze 1 słupek, bo teraz są 3 po jednej stronie i 3 po drugiej stronie. W oczko słupka i słupek. 2 oczka łańcuszka. Wchodzimy tu w tą małą poprzeczkę pomiędzy tymi półsłupkami. Półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Wracamy i półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. I 2 słupki w poprzeczce. 2 oczka łańcuszka i następne 2 słupki w tej samej poprzeczce. W trzecim rzędzie już jest 3. Tak wykonujemy, jak już mówiłam, ten 3., 4. i 5 rząd. W sumie z tymi 3 słupkami są 3 rzędy i spotykamy się, jak będziemy właśnie mieli wykonane już 1., 2., 3., 4., 5 rząd. Tutaj, bo później trzeba będzie dodawać jeszcze 1 słupek, bo będzie ich 4 po jednej stronie i 4 słupki po drugiej stronie. Jednak pokażę ten 4. rząd, ale najpierw muszę zamknąć 2. i 3. 2 oczka łańcuszka mam zrobione. Wchodzę w 3. oczko i z tego słupka łańcuszkowego zamykam oczkiem ścisłym i w następne oczko słupka, oczko ścisłe i też 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w poprzeczce przedzielone 2 oczkami łańcuszka i następne 2 w tej samej poprzeczce. I w oczku słupka też słupek, żeby też był 3. I też 2 oczka łańcuszka. I tutaj w tej małej poprzeczce słupek, 2 oczka łańcuszka. Wracamy też półsłupek, znaczy się i też półsłupek. I tak robimy dookoła. Z tymi 3 słupkami po jednej stronie i po drugiej ma być 3 rzędy. Więc rząd 6. 1, 2, 3.
oczka łańcuszka, wkuwam się w oczko słupka, słupek i 2 słupki po jednej stronie, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki po drugiej stronie w tej samej poprzeczce. I jeszcze 2 słupki w oczko słupka, słupek i w następne oczko słupka, słupek, co jest 2 oczka łańcuszka, poprzeczkę tą między półsłupkami, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, wracamy, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, tu jest słupek, tu jest oczko słupka, słupek nad słupkiem, 1, drugi słupek i 2 słupki po jednej stronie i 2 słupki po drugiej stronie, przedzielone 2 oczkami łańcuszka. I jeszcze 2 słupki. Tak wykonujemy ten rząd dookoła. Zamykam ten rząd, tak jak te poprzednie, oczkiem ścisłym. Przechodzę do następnego oczko słupka, oczko ścisłe. Następny rząd też będzie 4 słupki po jednej stronie, 4 słupki po drugiej stronie. I będzie to rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 7. 1, 2, 3. 3 miało być, 3. Następne oczko słupka, słupek. I następny 4 słupek w tej samej poprzeczce. 1, 2 oczka łańcuszka, słupek w tej samej poprzeczce, drugi słupek w oczko słupka, słupek i następny słupek też nad słupkiem. Tu zostaje jedno oczko pomiędzy tymi słupkami. 1, 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i słupek. To omijamy oczko i w następnym oczku słupka, słupek i w następnym też słupek. I tak robimy w poprzeczce też 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki i tak dalej. Mamy wykonane 2 rzędy z tymi 4 słupkami. Znaczy się, ten jest drugi rząd robiony. To jest pierwszy, drugi. I proszę jeszcze oprócz tego drugiego zrobić 2. W sumie mamy do zrobienia 4 rzędy z tymi 4 słupkami po jednej stronie i po drugiej stronie. Spotykamy się i jak będziemy wyrabiać ten następny rząd, to jest rząd 10 z pikotkami. Ja już zrobiłam i zamykam ten 9 rząd. 2 oczka łańcuszka mam zrobione. Chowam się tutaj trzecie oczko, oczko ścisłe i w następne oczko, oczko ścisłe
jest zrobione 9 rzędów, a więc rząd 10, ostatni tego motywu. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, wkuwam się w oczko słupka, słupek i 2 słupki w poprzeczce i 2 oczka łańcuszka i też słupek, ale tu będzie już pikotek, bo pikotki po tej stronie wyrobimy, jak będziemy wracać. Pikotek z 3 oczek łańcuszka, 2 nitki na szydełku, oczko ścisłe i jeszcze 1 słupek w tej samej poprzeczce i następny słupek w oczku słupka i też nad nim pikotek z 3 oczek i następny słupek w następnym oczku słupka i też 2 oczka łańcuszka w poprzeczkę między tymi półsłupkami i teraz będą pętelki z 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Wracamy do tej samej poprzeczki i półsłupek i też 2 oczka łańcuszka. Wchodzimy tutaj w oczko słupka, bo to zostaje jedno słupek i w tym pierwszym też, na tym pierwszym pikotek z 3 oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem następny i 2 słupki, znaczy się najpierw 1, bo będzie pikotek nad nim. Najpierw 1 pikotek i drugi. Drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i w tej samej poprzeczce słupek i pikotek w tym pierwszym właśnie, nad tym pierwszym słupkiem. 2 nitki, oczko ścisłe, następny słupek w tej samej poprzeczce, następny słupek nad słupkiem i pikotek i następny słupek nad następnym słupkiem i też 2 oczka łańcuszka w tą małą poprzeczkę i 8 oczek łańcuszka. Mam 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wracam i tak robimy dookoła. Ten ostatni rząd 10 tego motywu. Nie zapominając o tych pętelkach. Tak powinien wyglądać ten 10 rząd tego motywu. 8 oczek łańcuszka, tutaj tej pętelki, 2 oczka łańcuszka, tu są 4 też słupki, nad pierwszym jest pikotek, później też pikotek, ale to pokazałam tu na robótce, jak to się robi i tak robimy dookoła. Ja już zrobiłam ten rząd 10. Wszystkie są te pętelki zrobione i łączę ze sobą.
Wszystko łączę tak jak w poprzednich rzędach i będę robiła zaległy tu pikotki. Po tej stronie 1, 2, 3. Mam jedną nitkę na szydełko, wkuwam się tutaj w następne oczko słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Następne oczko słupka, oczko ścisłe i pikotek. Jedną biorę tylko w oczko słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Przechodzę teraz do poprzeczki też oczkiem ścisłym. Na razie tak wygląda robótka. Następne rzędy to same łuki. One są zrobione tu z 7 oczek łańcuszka i obdziergane półsłupkami. 4 po jednej stronie, 2 oczka łańcuszka i 4 po drugiej stronie. Przechodzi się do drugiego łuku i tak samo 4 po jednej stronie, 2 oczka łańcuszka i 4 po drugiej stronie. Tych łuków 7 oczek łańcuszka jest 4. A więc pierwszy rząd łuków 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wchodzę tutaj w tą pętelkę i półsłupek. I też 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. I w poprzeczkę i półsłupek. I też 7 oczek łańcuszka. Tak robimy dookoła. Ten pierwszy rząd łuków. Zrobiłam już te łuki, jest to ostatni i wchodzę w tą poprzeczkę i zamykam oczkiem ścisłym. Obrabiam łuki. 4 półsłupki, 1, 2, 3, 4, 2 oczka łańcuszka i 4 półsłupki. I bezpośrednio przechodzę do następnego łuku. Też 4 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 4 półsłupki. I tak robimy, obrabiamy te łuki dookoła. Jeszcze jeden i do następnego łuku. I tak do początku tego obrobionego. Pierwszy rząd tych łuków już obdziergałam półsłupkami. To jest ostatni łuk. Wchodzę w oczko półsłupka, zamykam oczkiem ścisłym. W następne oczko półsłupka, oczko ścisłe. Tak przechodzę oczkami ścisłymi do poprzeczki. I tak należy przechodzić przy następnych rzędach z tymi łukami. I teraz też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I do łuku. Zrobiłam drugi rząd. Zamknęłam tu oczkiem ścisłym. Będę obrabiać półsłupkami. I spotykamy się, jak będziemy mieli zrobione 4 rzędy. 1, 2, 3, 4 rzędy tych łuków po 7 oczek łańcuszka obrabiane półsłupkami. Ja już mam zrobione te 4 rzędy łuków obdziergane. I teraz rząd 5 będzie to ten. I tu jest 6 oczek łańcuszka, a obrobione z jednej strony 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Przechodzi się do następnego łuku. Oczkami ścisłymi przeszłam tutaj do tej poprzeczki i 6
oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6 i w tą poprzeczkę i też 6 oczek łańcuszka. Wchodzimy tutaj w tą następną poprzeczkę, tak dookoła, a obrabiamy, tak jak mówiłam, 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. I do następnego łuku przechodzimy. Ja już mam obdziergany ten 5. rząd i teraz będzie rząd 6. Tu zamknęłam oczkiem ścisłym i oczkami ścisłymi przechodzę do poprzeczki. Tak jak w poprzednich tych tu łukach. I tu mam tą poprzeczkę, oczko ścisłe. Tym razem będzie 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5 i też do każdej poprzeczki. I też 5 oczek łańcuszka i do następnej poprzeczki. I obrabiamy tak samo jak ten poprzedni łuk. Ten 5. Też 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Tak obrabiamy ten 6. rząd łuków. Ja już zrobiłam tutaj te łuki z 5 oczek łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym w poprzeczce i 3 oczka, 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 3 półsłupki w każdym łuku po drugiej stronie. I przechodzimy do następnego łuku i obrabiamy w ten sam sposób. 6. rząd łuków obdziergany już i teraz będzie rząd 7. Robótka się zwęża tutaj w tą stronę ku górze. I ten rząd 7 będzie z 4 oczek łańcuszka, a obdziergane 2 półsłupki po jednej stronie, 2 oczka łańcuszka i 2 półsłupki, przepraszam, po drugiej stronie. I tak obrabiamy te wszystkie łuki z 4 oczek łańcuszka. Jest to ostatni rząd, gdzie należy obdziergać właśnie te łuki półsłupkami. 4 oczka łańcuszka, poprzeczkę, 4 oczka łańcuszka, w poprzeczkę i tak robimy dookoła. Obrabiam ten 7. rząd z 4 oczek łańcuszka, te łuki, 2 półsłupki, 1, 2, 2 oczka łańcuszka i następne 2 półsłupki w tym łuku i przechodzę do następnego łuku. 2 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. Tak proszę obrobić dookoła ten rząd. 7. rząd zrobiony, obdziergany. 8. i 9. rząd to same oczka łańcuszka z 4 oczek. Są to 2 rzędy takie. A więc rząd następny. 8. 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka, poprzeczkę, półsłupek i 4 oczka łańcuszka i w poprzeczkę. Tak robimy do początku tego rzędu. Mam tutaj już zrobione ten rząd i łączę ze sobą w ten sposób. Tu jest pierwszy ten łuk z 4 oczek, 2 oczka łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj i przerabiam ten słupek i mam następny łuk. Teraz ostatni 9. rząd to 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Omijamy jeden łuk w następny półsłupek. 1, 2, 3, 4. Omijamy ten
łuk w następny półsłupek. Tak proszę zrobić do początku tego 9. rzędu. I tu mi został właśnie ten ostatni łuk, co należy go pominąć. I też 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj w następny łuk i przerabiam ten słupek. Już jest robótka zrobiona. Teraz należy nitkę uciąć i przeciągnąć przez każdy łuk. I ściągnąć. Mam tu ostatni łuk. Jeszcze przez niego też przeciągnę nitkę. Ściągam, ale nie za mocno. I tą nitkę jeszcze mogę kilka razy przeciągnąć, tak żeby takie powstało kółeczko. Dookoła tak. Robótka tak wygląda. Teraz tylko włożyć balon. Najpierw oczywiście zamoczyć w krochmalu. I na balon i do wyschnięcia. Tak wygląda góra tego jaja.